Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Porsche Taycana. A Taycan to pierwsze i póki co jedyne w pełni elektryczne, seryjnie produkowane Porsche. Jego historia sięga roku 2015, kiedy zaprezentowano model Porsche Mission E Concept, który to dziś możecie oglądać w Muzeum Porsche w Stuttgarcie. 4 lata później, czyli w 2019 roku, zaprezentowano Taycana, który to w zasadzie wyglądał niemal identycznie jak ten koncept. I bardzo dobrze, bo ten projekt im się naprawdę udał. Co prawda, ja nie jestem fanem tych przednich świateł i zdecydowanie bardziej wolałbym klasyczne, okrągłe, albo chociaż takie jak są w Panamerze, ale przynajmniej w ten sposób można od razu odróżnić te modele od siebie. A przynajmniej z przodu, bo jadąc tuż za Taycanem, idealnie za nim, można mieć wrażenie, że to jedzie najnowsze Porsche 911. To światło przez całą szerokość i pięknie poszerzona dupka robi świetny efekt i auto wygląda genialnie z tej perspektywy. Miałem też obawy co do czarnego lakieru, ale muszę przyznać, że dobrze mu w takim kolorze. Auto robi wrażenie. Tak samo jak robią wrażenie drzwi bez ramek oraz ogromne koła, które mają 21 cali i z tyłu szerokość 305 mm. Z przodu jest już skromniej i tylko 265 mm. To oczywiście opcja, bo w podstawie mamy 19-calowe koła. Aha, i ta opcja, czyli te testowane alufelgi, kosztuje skromne 35 000 złotych. Nieskromne jest za to otwieranie wlewów prądu, bo te są elektryczne i są one dwa, ale to też jest niestety opcja, za 2700 zł. W podstawie otwieranie jest manualne. Muszę też klasycznie ponarzekać na atrapy, bo o ile tutaj jest prawdziwy wlot czy tam przelot powietrza, tak tutaj te poszerzenia to są atrapy. Bardzo słabo. Dobrze z tyłu nie ma atrap wydechów. Rzućmy okiem jeszcze na wymiary, bo to jest ważne w kontekście porównania na przykład do Panamery. Taycan ma 4963 mm długości, 1379 mm wysokości oraz 2144 mm szerokości z lusterkami lub 1966 mm bez lusterek. Tym samym Taycan jest około 8,5 cm krótszy, 3 cm szerszy i 3 cm niższy niż wspomniana Panamera. Rozstaw osi w Taycanie jest o 5 cm krótszy niż w Panamerze. Wspomniałem przed chwilą o szerokości z lusterkami i bez, co jest bardzo ważne. Bardzo ważne, bo Taycan w podstawie nie ma składanych elektrycznie lusterek. Poważnie, auto, którego cennik zaczyna się od ponad 410 000 złotych, nie ma elektrycznie składanych lusterek. Można je oczywiście złożyć ręcznie, ale powinny być elektryczne. Przecież to jest auto elektryczne. Ja na przykład miałem mega problem, żeby wjechać lub wyjechać z mojego garażu, ale to też jest po części wina tego geniusza, co zaprojektował moją bramę garażową, bo ta osoba pewnie przez całe życie jeździła maluchem. Dopłata do składanych lusterek to 1300 zł. Pamiętajcie, żeby to wybrać. Warto też jeszcze powiedzieć, że Taycan występuje w dwóch wariantach nadwoziowych. Mamy testowanego Taycana, który swoją drogą jest sedanem, a także mamy kombi o nazwie Sport Turismo. W sumie to jest jeszcze uterenowiona wariacja kombi, którą Porsche nazwało Cross Turismo. Uterenowione kombi elektryk. Co za czasy. To, co mi się też zawsze podoba w Porsche, to akcenty, jak na przykład kapsle na felgach, które zawsze mają wskazywać wentylki, albo delikatnie ukryty napis Porsche pod klapą. Zresztą sam kluczyk jest świetny, bo jest on w kształcie auta. I jak widzicie, na kluczyku są zaznaczone dwa bagażniki, więc sprawdźmy najpierw ten z przodu. A ten jest całkiem spory i ma 84 litry. Spokojnie zmieścimy tutaj zestaw kabli oraz jakieś małe zakupy. Torba kabinówka też by tutaj weszła. Są też dwa schowki po bokach, w których mamy klucze, trójkąt, kamizelkę czy apteczkę. Idziemy do drugiego bagażnika, który to w sumie jest chyba pierwszym bagażnikiem. No tak czy inaczej, ten kufer ma 407 litrów, czyli wystarczająco, chociaż nieco szkoda, że Taycan jest sedanem, a nie liftbackiem, bo wtedy dostęp byłby znacznie wygodniejszy. Aha, i 407 plus 84 daje nam 491 litrów pojemności łącznie, czyli o 4 litry mniej niż w jednym tylnym bagażniku w Panamerze. W podłodze mamy jeden większy schowek, a po bokach dwa kolejne już nieco mniejsze. Są też haczyki na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę i niestety goła blacha w bagażniku. Po Porsche spodziewałbym się, że tu będzie ładnie obite, ale pewnie to tak specjalnie. Taka redukcja masy. No wiecie, w końcu Porsche to auto sportowe, a Taycan waży zaledwie 2 tony 144 kg. Miło też, że po złożeniu foteli mamy idealnie płaską podłogę. Wskakujemy na tył.
Tutaj mieszczę się, ale głową dotykam już nieco dachu, a mam 186 cm wzrostu. Wszystko przez ten szklany dach, bo jak widzicie, nieco on obniża auto w kabinie. W ogóle ten dach jest moim zdaniem, nieco słaby, bo nie ma rolety, żeby go zasłonić. Ma on oczywiście filtr, jest przyciemniony i tak dalej, ale jak jeździłem w słońcu, to czuć było jak się nagrzewa i było mi gorąco w łysinę. Kolejna słaba rzecz to te nawiewy z tyłu, które są sterowane za pomocą dotykowego ekranu. I tu sterujemy nie tylko siłą nawiewu czy temperaturą, ale też miejscem, w które mają wiać. To już jest za duży przerost formy nad treścią. I z przodu jest to samo. Z tyłu, jak widzieliście, jest też podłokietnik z miejscami na napoje i są sprytnie schowane złącza USB pod kanapą. Jak ktoś wozi gazety, no to niestety, w fotelach w Taycanie nie ma gazetowników. A fotele w Taycanie mają dwa różne rodzaje. Są albo sportowe, albo komfortowe. Ja miałem te drugie i są naprawdę bardzo komfortowe. Oczywiście, wszystko jest regulowane elektrycznie. Dobra, to pora na deskę rozdzielczą, bo tutaj się dzieje. Niby od razu widać, że to Porsche, ale też od razu widać, że jest to nowoczesne Porsche z milionem ekranów. Ja miałem 4 naprawdę duże ekrany, jeden zakrzywiony jako cyfrowe zegary, drugi jako obsługa multimediów, trzeci od klimatyzacji oraz po części też od obsługi multimediów, a czwarty tylko i wyłącznie dla pasażera. I ten czwarty to opcja, normalnie w podstawie go nie mamy i może i to dobrze, bo w sumie nie wiem po co miałby tutaj być. Fajnie, że pasażer może sobie ustawić nawigację, zmienić audio czy podglądać jak szybko jedziemy, ale to raczej zbędny bajer. Ale tutaj chyba o to chodzi, o bajery. Podobnie jak na przykład ten zakrzywiony ekran przed oczami kierowcy, który zastępuje klasyczne zegary. Ładnie to wygląda, ale są tak zrobione, że ta piękna, mała kierownica zawsze nam coś zasłania. I na przykład, żeby sprawdzić temperaturę albo godzinę, to musimy się nienaturalnie wychylać na boki. Zresztą, tam za wieńcem jest też kilka, oczywiście dotykowych, przycisków. W sumie to na zegarek nie musimy patrzeć, na cyfrowe zegary, bo jak dokupimy pakiet Sport Chrono, to dostajemy klasycznie już zegarek na szczycie deski rozdzielczej. To jest świetny akcent, tak samo jak ta piękna mała kierownica. Cudo. Ten zegarek na górze to oczywiście stoper i możemy sobie włączyć międzyczasy i tak dalej. Nawet starter w tym Porsche jest klasycznie po lewej stronie, tylko szkoda, że w formie przycisku, a nie na przykład włożonego na stałe kluczyka, tak jak to ma miejsce w innych modelach Porsche. A wracając do bajerów, to klamki też są elektryczne, to znaczy z zewnątrz się wysuwają i działają one na dotyk w pierwszej fazie. Wystarczy lekko złapać i już się odpiera auto. Ale jakby to nie działało, to mocniejsze pociągnięcie powoduje ciągnięcie cięgna. W kabinie mamy jeszcze ten czwarty ekran, który to częściowo może zrobić za touchpad do obsługi tego ekranu wyżej. I tu niestety klimatyzację obsługujemy za pomocą ekranu dotykowego i co gorsza, tak jak mówiłem, nawiewy też. Aha, i większość przycisków jest haptycznych, czyli czujemy delikatną wibrację po ich wciśnięciu. Ogólnie obsługa jest w miarę prosta, ale przez to, że wszystko jest dotykowe, to wymaga sporo uwagi i odwrócenia wzroku od jezdni. Zdecydowanie bardziej wolę klasyczne przyciski. Co gorsza, wszystkie ekrany w Taycanie koszmarnie się palcują i kurzą. Zobaczcie, jak wyglądało moje auto po 3 dniach użytkowania. Masakra. Trzeba mieć zawsze w podłokietniku ściereczki, albo nie wiem, okleić to jakąś matową folią. Sam system multimedialny, jak widzicie, działa w porządku, ale miewa drobne opóźnienia. Drobne wpadki są też przy spasowaniu, bo u mnie na przykład lekko skrzypiał fotel. Poza tym na szczęście prawie nie ma piano black, niemal wszystko jest w skórze i karbonie. Oczywiście nie w podstawie, za to wszystko się płaci. Za schowki na szczęście nie, a tych jest kilka w kabinie.
Dobra, to pora pogadać o najważniejszym. Moc i osiągi. Obecnie Taycan może występować aż w 6 różnych wariantach. Mamy po prostu Taycana, potem wersję 4, 4S, GTS, Turbo i na szczycie jest Turbo S. Moc kolejno to 408, 476, 530, 598, 680 oraz 761 koni. Duży wybór i co więcej, te mocy tutaj też mogą się jeszcze nieco zmieniać. Przykładowo, ten testowany 4S w podstawie ma 530 koni, ale decydując się na akumulator Performance Plus, czyli ten o zwiększonej pojemności, dostajemy też zwiększoną moc z 530 do 571 koni. Moment zwiększa się wtedy z 640 do 650 Nm. I wtedy start wygląda tak. ,7 sekundy i to mimo, iż tak jak nazwa wskazuje, Taycan 4S powinien robić katalogowo 4S do setki. Fantastyczny wynik i co ważne, później też jest świetnie i czas od 50 do 150 wynosi 5,3 sekundy, a czas 100-200 to 8,3 sekundy. Fantastyczne czasy. Jest tylko jedno małe ale. Takie czasy są tylko z procedurą startu. Otóż startując z procedurą startu mamy overboosta, czyli zwiększone doładowanie, raczej w tym wypadku zwiększoną moc, co daje nam właśnie deklarowane 571 koni i 650 Nm. Bez procedury startu mamy znacznie mniej mocy i jest to 490 koni. Doładowanie trwa 2,5 sekundy i to czuć. Bez procedury startu do stówki jest 4,2 sekundy, 50-150 to 6,2 sekundy, a 100-200 to 9,3 sekundy. Czyli przy wyższych prędkościach jest to strata około 1 sekundy. Jak się ścigamy, to jest dużo, ale przy zwykłej jeździe tego praktycznie nie czuć i osiągi wciąż są kosmiczne. Tak samo jak reakcja na gaz i to jak nas wciska fotel, zwłaszcza w trybach Sport i Sport Plus. No kosmos jak gniecie i jak się robi niedobrze od tej ciszy i przeciążenia. Chociaż idealnej ciszy możemy nie mieć, bo w opcji za 2200 zł widnieje coś takiego jak Porsche Electric Sport Sound. I ta opcja wydaje dźwięki statku kosmicznego, słyszalne również na zewnątrz auta. Śmieszne, choć ja jeździłem bez tego. Kolejna ciekawostka to obecność skrzyni biegów o 2 przełożeniach. Otóż testowany Taycan 4S ma napęd na wszystkie koła, rozwiązane za pomocą 2 silników elektrycznych, po jednym na każdą oś. I taki układ ma każdy Taycan poza bazowym. Tamten ma napęd tylko na tył. I jak mamy napęd na 4 koła, to do obsługi tylnej osi jest skrzynia biegów o 2 przełożeniach. W normalnych warunkach i trybach auto jeździ na drugim przełożeniu, a właśnie jak przepniemy w Sport lub Sport Plus, to startujemy z pierwszego przełożenia. W trybie normal, jak damy maksymalnie gazu, to też ruszymy z pierwszego biegu, a przepięcie na drugi bieg jest w okolicach 80-100 km na godzinę. I to przepięcie lekko czuć takim małym szarpnięciem. My nie mamy wpływu na zmianę biegu, to wszystko dzieje się automatycznie. Czyli w skrócie, pierwsze przełożenie jest do przyspieszania, a drugie do oszczędnej jazdy. A przynajmniej w teorii, bo Taycan nie jest oszczędnym elektrykiem i taki też nie miał być i nigdy nie będzie. Porsche z reguły też oszczędne aż tak super nie są i nigdy nie były. No może oprócz wersji z dieslem, ale tych już w ofercie nie ma. Tak więc w mieście zejście poniżej 25 kWh jest super ciężkie. Na trasie znowu przy 120 mamy już zużycie na poziomie 22-23 kWh, a przy 140 jest tu ponad 28 kWh. Bateria natomiast ma 71 kWh w podstawie, a w pakiecie Performance baterii, czyli tym zwiększającym też moc, bateria ma 83,7 kWh netto. Czyli klasycznie bateria starsza na jakieś 300, no może 350 km trasy, potem trzeba ładować. A Taycan przyjmuje moc nawet do 270 kW, z tym, że znalezienie takiej ładowarki w Polsce no niemal graniczy z cudem. Aha, i prędkość maksymalna Taycana 4S to 250 km na godzinę, co jest niezłym wynikiem jak na elektryka. I co ważne, Taycan nie puchnie, a przynajmniej nie od razu. Producent gwarantuje, że Taycan może zrobić minimum 10 razy 0-100, jedno po drugim i czasy będą takie same.
Ja im wierzę, choć nie miałem okazji jak tego sprawdzić, bo to by trzeba było robić start, hamowanie i tak 10 razy. Jeszcze nie mam takiego obiektu, plus coś czuję, że mój żołądek również by się zbuntował i tego nie wytrzymał. Od tych przeciążeń naprawdę robi się niedobrze. Sprawdziłem za to prowadzenie, które jest świetne. Poważnie, auto prowadzi się niezwykle precyzyjnie i pewnie, i to mimo, iż nie miałem wszystkich bajerów. A bajery, których nie miałem, to na przykład tylna oś skrętna albo system PDCC Sport, czyli Porsche Dynamic Chassis Control Sport, który zapobiega wychyłom auta podczas zakrętów. Ja miałem tylko podstawowe, zawieszenie pneumatyczne, które jest standardem w Taycanie 4S i które to w zależności od trybu podnosi lub opuszcza auto. I tutaj mała uwaga. W trybie range, czyli tym, który ma nam dać największy zasięg, auto się obniża. Super. Ale to oznacza, że jak będziecie podejrzeć do ładowarki i tam na przykład będzie krawężnik, to musicie uważać, żeby nie zahaczyć zderzakiem. Ale poważnie, auto prowadzi się świetnie i to mimo, iż waży 2144 kg. Tak, jest super ciężkie, jak każdy elektryk, ale też środek ciężkości ma bardzo nisko, gdzieś nawet czytałem, że niżej niż w Porsche 911, ale nie wiem, czy to prawda. Tak czy inaczej, jeździ tak, jak przystało na Porsche. I tyle też kosztuje. Podstawowy Taycan o mocy 408 koni kosztuje 407 tysięcy złotych, a testowany 4S zaczyna się od 472 tysięcy złotych. Zaczyna, bo mój egzemplarz kosztował niemal równe 700 tysięcy złotych. W sumie to już na pewno ponad 700 tysięcy złotych, bo to jest konfiguracja, którą dostałem z zeszłego roku, a ceny od tamtego czasu wzrosły o minimum 9 tysięcy złotych już w podstawie. No jest drogo, ale na przykład jak porównamy Taycana do Panamery, tak wiem, że jest nieco większa, ale powiedzmy, że to konkurent, to okazuje się, że te ceny wcale nie są złe. Podstawowa Panamera o mocy 330 koni kosztuje 452 tysiące złotych. Czyli jest o 70 koni słabsza od Taycana, robi setkę w 5,6 sekundy, a Taycan w 5,4 i jest też o 45 tysięcy złotych droższa. Z Panamerą 4S jest podobnie, ma 440 koni, 4,3 sekundy do setki i kosztuje 570 tysięcy złotych. A Taycan 4S ma 530 koni, robi setkę w 4 sekundy i kosztuje 472 tysiące złotych, czyli niemal 100 tysięcy złotych taniej. Oczywiście Taycan nie ma szans z Panamerą w trasie, bo Panamerą dojedziemy dalej i będziemy tankować dużo szybciej. Porsche Taycan to jeden z lepszych elektryków, jakim jeździłem. Jest świetnie wykonany, ma świetne właściwości jezdne i genialne osiągi. Ma też bardzo duże zużycie energii i jest bardzo drogi, ale to jest jeden z niewielu elektryków, gdzie cena mi nie przeszkadza. Niemal wszystkie elektryki to zabawki dla bogatych, tak samo jak każde Porsche jest drogie. Co więcej, spalinowy, prawie odpowiednik o zbliżonych osiągach, czyli Porsche Panamera, kosztuje więcej. Więc jak ktoś jest bogaty, lubi nowinki technologiczne, ma w domu gdzie ładować i nie zamierza tym autem jeździć w trasy lub ma do tego drugie auto, to wtedy Porsche Taycan jest dla niego. Tak, dobrze słyszeliście. Auta elektryczne to sporo wyrzeczeń. Aha, i najważniejsze. Pomimo iż Porsche kojarzy się ze spalinowymi samochodami, to w Taycanie wciąż czuć ducha Porsche. Od wyglądu przez osiągi do prowadzenia. To mi się podoba. Choć ja i tak wolę Panamerę. Ale jakbyście brali Taycana, to pamiętajcie, żeby dokupić składane lusterka, przydadzą się. Tak samo jak i szmatka, albo i nawet kilka, do wycierania tych ekranów. Cześć! Taycan.